Siemanko moi drodzy, dzisiaj zaczynamy ten odcinek trochę inaczej, bo właśnie jadę do najbardziej znanego miejsca z Pad Thaiem w całym Bangkoku i prawdopodobnie w całej Tajlandii. Zaraz Wam pokażę, gdzie to jest, jak się nazywa i dzisiaj będzie troszkę o kulinariach, o tym, co warto spróbować w Tajlandii, co zjeść, które miejsca w Bangkoku wybrać, a które są też popularne, wiralowe, a czy będą dobre? Sam sprawdzę. Oglądajcie ten odcinek. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zostaw subskrypcję. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. No i moi drodzy, co świadczy o dobrym miejscu, to, że jest kolejka do niego. I to jaka kolejka? Kolejka to jest podobno cały czas. Kip Samai, najbardziej znany Pad Thai, który jest od 1939 roku. Pad Thai z krewetkami, 150 tajskich batów, takie inne krewetki. No dobra, poczekam w kolejce i spróbuję. Co my tu jeszcze dalej mamy ciekawego? Ciasteczka, o, to jest bardzo dobre, to Wam też pokażę w tym odcinku na pewno. W ogóle tutaj jestem w miejscu, gdzie jest też kolejny bardzo znany street food. Street food, który otrzymał gwiazdkę Michelina jako pierwszy w Bangkoku. Jest za mną, tylko aktualnie jest zamknięty. Do 24 niestety jest zamknięty, także niestety Wam nie pokażę, choćbym chciał. Tutaj możecie zobaczyć menu. Jest pad thai wegetariański, z krewetkami. No głównie z krewetkami właśnie, tutaj o to chodzi w tym pad thaiu. Tutaj jest jeszcze taki zawinięty cały makaron w jajku. To jest rekomendowany. Prawdopodobnie takiego spróbuję. O, tu jest jeszcze Siam Royal z kurczakiem. Kurczę, no nie wiem. Dobra, może spróbuję klasyka. Po prostu wezmę taki za 220 tajskich batów. Tutaj macie za 150 taki w jajku. No kurczę, nie wiem, zaraz zobaczymy. Spytam się, który jest bardziej popularny i którego bardziej proponują wziąć. Pani już w kolejce przyjęła ode mnie zamówienie. Zamówiłem pewnie trochę więcej niż dam radę zjeść, ale zamówię, a zresztą pokażę Wam wszystko, jak już dostanę, jak to wygląda, ile za to zapłaciłem. Kolejka cały czas, a nawet coraz większa jest. Wieczorami tu naprawdę bardzo długo podobno się stoi, ale podobno warto. Wielu uważa to miejsce za najlepsze w całej Tajlandii na Pad Thaia, także bardzo się cieszę, że będę mógł sam to sprawdzić i ocenić. Otwarte jest od 9 rano do północy. Możecie zobaczyć, jak wygląda kuchnia. Jest odsłonięta, żeby każdy mógł zobaczyć, jak robią Pad Thaia. Sorry cup. Sorry cup. Normalnie też nieraz wieczorami można zobaczyć na zewnątrz, jak przygotowują. W kolejce się czeka mniej więcej między 20-60 minut. Ja czekałem akurat 20, miałem szczęście. Ok, moi drodzy, na sam początek tajska herbata, czyli Thai tea. To herbata z mlekiem, bardzo słodka. O, na odwrót celulkę serio. Bardzo słodka, ale dobra. Ale ogólnie powiem Wam tak, jeśli ktoś nie je cukru, ja na przykład nie jem, to dla mnie jest aż za słodka, zdecydowanie. Bo oni na przykład potrafią na taką szklankę dodać tyle cukru. Naprawdę. Ale myślę, że jak się jest w Bangkoku albo ogólnie w Tajlandii, warto zamówić. Albo tą z mlekiem, albo jest jeszcze z cytryną, cukrem, taka normalna, po prostu iced tea. Chyba nazywa się Shamanao, z tego co pamiętam. Albo jakoś tak. Też warto spróbować, ale ta zdecydowanie jest spoko. No i oczywiście, będąc w Tajlandii, świeże kokosy. Kokos to najlepszy izotonik, także kokosów po prostu pijcie ile się da.
ale też nie ma co przesadzać. Bo podobno jak się za dużo wypije, to jest później awaria na toalecie. Okej, moi drodzy, pierwsza propozycja. Pad thai, owinięty w koszulce w jajku, z krewetkami. Zaraz spróbuję, jak smakuje. No to próbujemy. Jesteśmy w Tajlandii, także pałeczki dali. Spróbujemy krewetki, ale są też jakoś specjalnie przyprawiane. Bardzo dobra. Słodziutka. Nie wiem co to za sos, ale jest naprawdę bardzo słodka. Taka dobra. Teraz otworzę pad thaia. Otworzę jajeczko. Taki kolor mamy. Na dole jeszcze liście. W środku już krewetek nie ma. Czyli po prostu dostaliście pad thaia z krewetkami, który ma 2 krewetki. Jajeczko. Dobry, ale bardzo słodki. Oni ogólnie do pad thaia dodają cukru, tak żebyście wiedzieli. W ogóle nie tylko do pad thaia, do wielu rzeczy. Ja nie jedząc cukru, czuję go bardzo dużo tutaj. Ale dobry. Myślę, że takie 7 na 10 bym mu dał. Ja nie jestem jakimś takim, wiecie, znawcą pad thaiu, bo ja pad thaia nie wiem. W ogóle jakby... Nie wiem jak mam powiedzieć, ale pad thai jest takim daniem turystycznym w Tajlandii. To jedzą turyści. Tajowie nie jedzą pad thaia. Żebyście wiedzieli. Także to jest po prostu takie coś dla turystów, takie danie dla turystów, o, tak powiem. Dobra, zaraz zobaczymy, jak przyniosą kolejnego. Tego z kurczakiem, który był... Ten kosztował 150 tajskich batów, czy jakieś 17 zł. Tamten 250, czyli 28 zł mniej więcej. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Okej, dostałem kolejną porcję. Teraz jest pad thai z kurczakiem. Ten kurczak podobno jest w takiej specjalnej panierce, nie panierce, specjalnym sosie, chyba był marynowany specjalnie, o, tak powiem. Dodatkowo widzę dużo czosnku tutaj na górze. Próbujemy, najpierw spróbuję tego specjalnego kurczaka. No jest to ciekawe, ale czy to by mógł być mój ulubiony? Chyba nie. Dobra. To po prostu trzeba wszystko wymieszać ze sobą, bo teraz właśnie z tym czosnkiem jest naprawdę klasa. Ale musicie pamiętać o tym, że w Tajlandii pad thai jest typowy street food. Możecie go kupić za 50 tajskich batów, za 60, za 100. Jak kupujecie za 250, to jest bardzo, bardzo drogo. Bo w tej cenie macie 4, a czasem 5 pad thaiów na ulicy. Tutaj czuję też coś lekko pikantnego. Oczywiście jest tu też jajko, jest cukier. Są korzonki. Jest ciekawe, ale myślę, że to nie jest tak dobre, żebym przyszedł tu kolejny raz. Ale fajnie było spróbować. Okej, na sam koniec wziąłem sobie mango sticky rice. Mango sticky rice to jest coś, co powinien każdy z Was zjeść, będąc w Tajlandii. Jest to mój ulubiony deser. Klejące się takie mango z mleczkiem kokosowym, które jest słodko-słone i oczywiście pyszne mango indyjskie. Najlepszy rodzaj manga na świecie moim zdaniem, najbardziej słodki. Dostałem już rachunek, bo poprosiłem, bo zaraz wspieram. 642 baty zapłaciłem. To będzie w przeliczeniu jakieś 70 parę złotych. Oczywiście doliczyli do rachunku 10% serwisu. Zrozumiałe bardzo. Spoko. Oczywiście musicie wziąć mleczko, poleć elegancko ryż. Jak byłem w jakiejś szkole gotowania,
Chiang Mai z Lalą. Uczyliśmy się to robić. Ale powiem wam tak. To się tak tanio kupuje na ulicy. Przeważnie na night markecie możecie kupić sobie mango sticky rice. Taką porcję jak tutaj za 50 tajskich batów. Z całym mango za około 100. To czasem się nie opłaca w domu nawet próbować tego robić. Tutaj mango kosztuje 99 tajskich batów. Nie ma źle, no wiadomo, to jest porcja taka za 50 na najmarkecie, ale my nie jesteśmy na najmarkecie. To jestem w najsławniejszym miejscu z pad thaiem, także wiem za co płacę. Dobra, trzeba spróbować. Mango zrozumiałem. 10 na 10. Ryż. Bardzo dobrze zrobione. Serio. 10 na 10 daję. No i tak, moi drodzy. Pad thai spróbowany. Ci polecam. Za długo żyję w Tajlandii, żeby płacić 250 za pad thaia. Ale jeśli ktoś jest w Bangkoku, chce sobie spróbować w jakimś fajnym miejscu zjeść, to idźcie na night market. Zjedzie 5 pad thaiów w cenie tego jednego. Nie było naprawdę nic specjalnego. Fajnie było to sprawdzić, ale dla mnie totalnie bez szału. Może niektórym smakuje, może nie. Ja sam nie jestem fanem pad thaia, także wyglądało tak jak wyglądało. Czekam teraz na Bolta i jadę do Ice Cream Samosorn. Chyba tak. Są to wiralowe lody. Waniliowe lody na kremie brulee. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Otwierają to dokładnie za 35 minut, także troszkę będę musiał poczekać. Lala tam już na mnie czeka też, także spróbujemy ich razem. Ja ogólnie kocham creme brulee, a jeszcze z lodami waniliowymi myślę, że może być to pyszne. O, to jest tutaj. Ice Cream Samosorn. Właśnie otwierają, albo już otworzyli, nie wiem. Możecie sobie tutaj zobaczyć. Banana creme brulee, które na pewno wezmę. 245 tajskich batów, czyli nie ma tanio. 245 tajskich batów to jest około 28 zł. Mniej więcej coś takiego. Red Velvet Cake. Na dole macie z matchą. I na dole czokolad i jeszcze tiramisu na dole. Dobra, to namówię Lalę, żeby wzięła tiramisu, a ja wezmę creme brulee. Zdoby na chiński Nowy Rok. Wczoraj był. Wczoraj się zaczął rok ognistego konia. Rok, który podobno dużo ma zmienić. Ciekawe. Ja tam sobie nie chciał żadnych zmian. U mnie jest dobrze. Bardzo dobrze. Tym razem, albo którymś kolejnym razem będę w Bangkoku. Na pewno trzeba tu przyjechać na tą ulicę, bo widzę, że tu wieczorem się świetnie. Zastanawiam się w ogóle, w którym regionie jestem, zaraz muszę sprawdzić, bo po prostu wbiłem w grabie, ale gdzieś na pewno gdzieś blisko Chinatown, bo wszystko jest właśnie w chińskich wzorach. O, dokładnie, 10 minut drogi stąd do Chinatown. Tutaj pani zupkę przygotowuje. O tak, widzę, że tu pani robi taką dobrą. Sorika. O, złotą. Jest. No, to jest taka dobra bardzo. To jest coś, co pokazywałem już tysiące razy u mnie na vlogach z Tajlandii. Także w odcinku z jedzeniem no jeść nie będę, bo spróbuję innych rzeczy. Ale o zupce z wózeczka muszę wam powiedzieć, bo musicie obowiązkowo spróbować będąc tutaj. Najlepsze jest, jak na takim wózeczku jest żółta reklama. Gdzieś tam napisy są, ale taka żółta jest. Wtedy najlepsze, bierzecie sobie zupkę z pierożkami wonton, z makaronem, z kawałkami mięsa. Ona jest tak super przyprawiona i to jest najlepsza zupa ever. Kosztuje 40 tajskich batów, czyli 4 zł 40 groszy, 4 zł 50, zależy. Ale to jest numer jeden. Ja na przykład najbardziej lubię albo z kawałkami wieprzowinki, albo z kaczką. Z kaczką to jest totalna petarda. Coś nie poszedłem jeść jeszcze lodów. No dopiero o 16 otwierają. Jak wam mówiłem, do 24 jest otwarta, w niektóre dni nawet do 1 w nocy. W weekend chyba do 1 w nocy. Jeszcze 15 minut czekamy. Tutaj tam w środku wszystko szykują. Bo nie słodkiego nie jem.
Ale dzisiaj zrobię wyjątek, dlatego że nagrywam dla was odcinek. Patrzcie, jak ja się dla was poświęcam po prostu. Złamię swoje zasady i zjem słodkie. No trudno. No jest jak jest. Dam radę, no. Najwyżej będę miał awarię, ale no zjem. Zjem, żeby spróbować, żeby wam doradzić, czy było dobre, czy nie. Numer 1. Creme brulee. Pani robi też gałkę loda waniliowego. Okej. Myślę, że pani nas tam zaskoczy, a ona nam tutaj daje. Okej. Oj, oj, oj. Kopun kap. No dawaj. Ojeju, to naprawdę nie wygląda pięknie. Petara. Tak wygląda nawet jak na petardę. Ile na 10? Kolejne. Teraz tiramisu, moi kochani. Oj, 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 oj. Tam to bardziej efektowne. No bo tam to się złamało, ale dobra, próbujemy. Najpierw creme brulee. Creme brulee. To jest bananowy creme brulee. Ale pyszne. Serio. 11 na 10. Petarda. A teraz tiramisu. Ja ogólnie tiramisu kocham. To jest po prostu dobre. A tam to wybitne. To jest wybitne. Jak tu będziecie, bierzcie to, nawet się nie zastanawiajcie. Ale to było dobre. Ice cream Samo Sorn. Creme brulee bananowy z gałką loda waniliowych. Petarda. W Bangkoku jedzenie naprawdę znajdziecie na każdym kroku. Co kawałek gdzieś zobaczycie, na przykład takie stoisko. Tutaj widzę, że pani Kora robi jajka jakieś, ryż jest. Pewnie ryż smażony robi. Tutaj pan kolejny coś ciekawego robi. Tam ktoś coś sprzedaje. Jakieś warzywka. Tutaj kolejny pan robi jakieś zupki i ryż. Tutaj kolejny. Naprawdę no wszędzie. Ciężko tutaj przejść, nie wiem, jakieś 100-200 metrów, żeby nie było czegoś do jedzenia. Jedzenie tutaj jest wszędzie, wszędzie jest street food. To bardzo dobry street food. Moim zdaniem tajski street food jest najlepszym na świecie. Na 100%. Nie wiem, czy gdzieś jadłem lepszy street food. W wielu krajach jadłem oczywiście, ale było okropne. A tutaj, no jeśli coś wam nie smakuje, to znaczy, że nie trafili w wasze gusta, ale no innym pewnie smakuje na przykład. No bo ja na przykład nie lubię, jak ktoś mi coś za ostrego da. Albo nie wiem, coś jest tak naprawdę wymyślonego. Ale ogólnie jak zamówicie takie rzeczy, które są popularne z tego street foodu, to zawsze wam będą smakowało. Moi drodzy, oczywiście w Bangkoku znajdziecie kuchnię z całego świata. Co byście nie chcieli zjeść, możecie tutaj zjeść i to na najwyższym poziomie przepyszne jedzenie. Ale my teraz pójdziemy do naszego ulubionego i najtańszego food courtu w całym Bangkoku. Myślę, że nigdzie nie jest tani, przynajmniej my nigdzie nie znaleźliśmy. Jeśli ktoś był w tańszym, dajcie znać. Nie liczy się night market, nie liczy się street food, tylko food court. Myślę, że na obrzeżach jest taniej. Jak mieszkałam kiedyś na obrzeżach Bangkoku, to było taniej, Ale w ty centrum... mieszkałaś w 2020 roku, gdzie wszystko było zamknięte. Nie. A czasy się... Ej, dzisiaj pan mi napisał komentarz pod filmem. Śmieszą mnie te wasze nieruchomości za 500 000. Jak byłem w latach 80., to pokój na Phuket kosztował $5. Czujecie? Gościu napisał, że był 45 lat temu w Tajlandii i że teraz podrożało. Szok Ale po prostu. wracając, myślę, że na takich obrzeżach można znaleźć taniej, ale zauważmy, że jesteśmy w centrum. W samym centrum, w ścisłym centrum idziemy do Terminal 21, Terminal 21 i tam zjemy parę rzeczy, które będą naszą propozycją dla was, które warto spróbować będąc w Tajlandii. Wchodzimy do Terminal 21. Macie tu od razu obok stacji metra Asok
Także możecie od razu ze stacji sobie przejść do centrum handlowego i albo metro Sukhumvit, dokładnie. Czyli MRT, a tutaj na górze jest BTS. Idziemy na piętro numer 5 czy 6? 5. 6? 6. I tam jest food court. Dobra, jednak ja miałem rację, czyli piętro 5. Food court, Pier 21. I tak, jesteśmy w San Francisco. A, widzieliśmy ten most San Francisco. Dobra, piętro numer 5, tak jak mówiłem. Ktoś się za mną kłócił, że 6, ale ja wiedziałem, że mam rację. Port numer 27. Tu się zaczyna food court i to food court, w którym zjecie tak przepyszne i tanie jedzenie, że po prostu szok. Na początku trzeba iść nabić sobie pieniądze na kartę, bo płaci się tu kartą lub możecie zapłacić skanem. My mamy skan, mam tajski bank, ale nabijemy kartę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda i jak to działa. Spróbujemy tego. O, spróbujemy tego może później, tych bułeczek, ale najpierw 5 albo 6 dań, które warto spróbować. No i tak, dostajecie taką kartę i tym się wszędzie płaci. Później oczywiście, jak za dużo sobie nabijecie, możecie przyjść z powrotem i pani wam oddaje pieniądze. Ok, dobra, na początku zaczniemy od naszego ulubionego stoiska z ulubioną zupą. Podpowiem wam, jak wchodzicie, skręcacie koło Siam Chicken Rice. Excuse me. I tak, tutaj po tej stronie przepyszne mango sticky rice, ale już dzisiaj jadłem. To nie, ale wy przychodzicie... Jak to? To tu nasza zupa? Zmieniło się coś? Miło. O. Ty, to nie jest ta nasza zupa. Nie, ale no była tutaj. Na 100% była tutaj. Tak. No to dobra. To zaczynamy poszukiwania. Sorry. O, ta pani miała podobną. Tutaj od razu wam polecam. W Tampen Juice. Polecam wam pyszne szejki, owoce leśne i banan. Przepycha. Na pewno sobie wezmę. Pierwsze, co zamawiamy, ja pani wbija, to jest pyszna goloneczka, czyli pork leg. Możecie zobaczyć, jak wygląda. Zresztą zaraz wam pokażę. Pani tutaj wyciąga wielkie golonki. I taką porcję golonki z ryżem, z jajkiem kupujecie za 42 tajskie baty. Chyba że chcecie jeszcze jakieś dodatkowe mięsko, ale normalnie kosztuje 42 tajskie baty, czyli jakieś 4,6 zł. I mamy nasze pierwsze danie. Poniżej 5 zł. Przepyszne jest, gwarantuję wam. To znajdziecie w wielu miejscach, nie tylko tutaj. Dobra, testujemy. Chociaż ja wiem, że to jest pyszne. Mięsko jest tak mięciutkie i tak dobrze nasiąknięte tym wywarem, w którym się tam leży i w którym się gotuje. Bo to ogólnie się bardzo długo gotuje. W ogóle jest w Bangkoku jedno takie miejsce, w którym taki wywar już od iluś tam lat się gotuje cały czas. Wiesz, o którym mówię? Tak. No, musimy tam kiedyś pójść i spróbować tego. Iluś tam lat w ogóle Tam? nigdy tego nie myją, tej No patelni. nigdy tego nie myją, jest... No ale się wygotowuje w sumie, no, nie wiem. Bo to będzie bardzo dobre. Także gdzieś tam pójdziemy, ale to 10 na 10 polecam. Ok, dobra, teraz wam pokażę coś, co Tajowie jedzą na śniadanie po prostu. Czyli jest to zupa ryżowa. Tutaj na przykład jest z krewetkami, z kurczakiem, z wieprzowinką. Ja akurat wezmę sobie z krewetkami, bo tak mi wpadło w oko, ale ogólnie oni tutaj nie jedzą takich śniadań jak my, na przykład, że jemy jakieś kanapki albo coś. Oni jedzą typowo albo zupę ryżową, właśnie to jest taki rosołek z dużą ilością ryżu, właśnie z krewetkami albo z kurczakiem, dodatkowo czosnek na górze, prażony i dobrze przyprawiony. Albo po prostu jedzą ryż z kurczakiem jakimś na ostro, zależy. Ale te zupy są bardzo, bardzo popularne właśnie na śniadania. Cena to 4,40. Tak byście przeliczyli, mieli 10 tajskich batów, to jest złoty 10. 1 zł 10 groszy. Ok, ta zupa już widzę, że jest troszkę inna niż powinna być, bo normalnie ryżu powinno być tak, że
Nie powinno być tyle wody. Ona powinna być bardzo, bardzo gęsta. No i przeważnie jest z kurczakiem. No z krewetkami ja sobie po prostu wybrałem. Dziwnie zalatuje troszkę, ale to się nazywa congee. Czyli to powinien być taki klej gryżowy. No tak jak mówię, za dużo mi wody dali, ale dobra, spróbujemy. Ogólnie ja to bardzo lubię jeść, bo to jest przepyszne w wielu miejscach, ale akurat tutaj trafiłem na słabe. Śmierdzą mi te krewetki tutaj. Śmierdzą tak okropnie. Ja nie wiem, czy mi dali jakieś stare krewetki czy coś, ale no ta zupa jest przepyszna ogólnie. Ja to na przykład no uwielbiam, w wielu miejscach jadłem ją przepyszną, bo to jest taki dobry rosół, po prostu doprawiony z ryżem, ale ta śmierdzi. Nie dzisiaj. Wiecie co, jakbym wziął z kurczakiem, to ona by była pewnie dobra. Bo ona w smaku była spoko. Naprawdę spoko. No ciężko, jak jest rosołek, jak dobry wywar z ryżem, no to ciężko jest, żeby nie była dobra. Ale śmierdziały tak te krewetki. Mój duży błąd, ale trudno. Jak coś, nie bierzcie z krewetkami nigdy. Bierzcie z kurczakiem, tradycyjną. Kolejna rzecz, którą biorę, tylko teraz muszę już wziąć tackę. Będą to pierożki. Tutaj możecie zobaczyć. Pierożki, które są właśnie tutaj. Dodatkowo, to w sumie wezmę cały zestawik taki. Będzie wieprzowinka z ryżem i z jajkiem, co jest bardzo popularnym daniem tutaj. Bardzo tanim. I dodatkowo wezmę jeszcze kaczkę z ryżem. Jest kaczka. I taka kaczka z ryżem 35 tajskich batów, czyli niecałe 4 zł. Cały taki obiad. Tutaj ta wieprzowinka, która albo wezmę tą, albo tą droższą. Nie, czekajcie, bo tu jest... tu jest cały miks jeszcze z kaczką. Dobra, nie będę wymyślał, biorę po prostu to i to. To są dwie takie główne dania. I to też jest poniżej 4 zł, 35 tajskich batów. Pani tu szykuje dla mnie 2 porcje, pani kroi mięsko. Okej, moi kochani, lecimy dalej. Pierożki z mielonym mięskiem w środku, sosem sojowym. Pierożki wonton. Ja uwielbiam. To jest tak pyszne. Nie chciałbym wiedzieć zupełnie, co tam w środku jest. To jest zmielone oczywiście, bo jest to strasznie tanie, ale jest smaczne. Kolejna. 4 zł i 4 zł. Macie tutaj wieprzowinkę, czyli świnkę. Tu jest akurat tak. Macie boczek plus inne kawałki mięska z takim pysznym, słodkim sosem. Ja to uwielbiam na przykład. To jest crispy pork. Niby tłuste, ale jest takie dobre crispy, że jest, nie przejmuje się tym ani trochę. No i do tego normalny kawałeczek mięska. I trzecie, czyli coś bardzo podobnego, tyle że z kaczką. Co do kaczki w Tajlandii, to moim zdaniem oni robią dużo lepiej niż ta, która jest kaczka po pekińsku w Pekinie na przykład, bo jak tam jadłem, to dla mnie była za sucha, a ta tutaj jest dla mnie petara. W wielu miejscach robią po prostu przepyszną. Ja bardzo lubię zupkę z kaczką. Dla Ciebie się podoba. Dla mnie się to podoba, powiedziałaby moja narzeczona z Podlasia. No i moi kochani, 4 zł, to się umówmy. No i przed wieczór, a jak wieczór, to trzeba pojechać na jakiś night market, żeby Wam pokazać też ciekawego, co tutaj sobie można zjeść. Z tych wszystkich night marketów, które macie w Bangkoku, zdecydowanie najbardziej polecam weekendowy market, który nazywa się Chatuchak, no bo jest na pewno number one. 5000 stoisk, jest ogromny, najbardziej popularny, znajdziecie tam totalnie wszystko. Zjecie dużo fajnych rzeczy. Na przykład tutaj możecie sobie kupić kubek robaczków. A uwierzcie, że Tajowie to jedzą. Widziałem nie raz. Tutaj macie na przykład duriana, śmierdziela. Ja nawet lubię. Nie narzekam.
Ale dzisiaj ze względu na to, że jest środa, a nie sobota, przyjechałem na Jodd Fairs. Jest to drugi najlepiej oceniany night market w całym Bangkoku. Także myślę, że będzie to odpowiednie miejsce, żeby pokazać Wam, co fajnego sobie można zjeść na takim markeciku. O, popatrzcie, co to jest. Gościu je. Macie tutaj squida żywego. I on będzie takiego żywego jadł, tylko się miesza w sosie. Całkowicie żywy. Uj, tego bym nie zjadł. O fuj. Dzieciak na niego patrzył. O, naciąga go. Fuj, nie. Ale świr. Nie zjadłbym, a po drugie to jest bardzo niebezpieczne, bo one mają podobno takie bakterie, które muszą być po prostu albo usmażone, albo ugotowane, albo coś, żeby je zabić. Ja nie będę próbował takich rzeczy, ale spróbuję sobie też coś na pewno fajnego. Tutaj owoce morza. O, jest krokodyl. Na tajskich targach możecie sobie krokodyla zjeść. Robią właśnie sobie z nich takie szaszłyki. Pani pad thaja przygotowuje. A nie taki tani, bo 89 batów, a z krewetkami 99. I na takie miejsce powinno być dużo taniej. To jest też ciekawe, to jadłem akurat. Sałatka z żywymi krewetkami. Robią Wam normalnie sałatkę, zbierają te krewetki i dają Wam do niej i one Wam wyskakują z niej. Ciekawe to też było. To jest też bardzo ciekawe. Kupujecie sobie takie kości i je się po prostu obgryza. One są bardzo ostre, dlatego nigdy nie spróbowałem. Ja ogólnie night markety kocham, naprawdę. Zawsze jak przyjdziecie, jest dużo ludzi, można coś dobrego sobie zjeść. Zawsze jest to świeże. No bo oni mają tutaj taki przemiał, że no zawsze po prostu jest świeże. To jest bardzo ciekawe. Sawadee. Popatrzcie, takie naleśniki robią z krabem, z krewetkami. Ciekawe to jest, z muszlami, z ośmiornicą. Coś, co Wam bardzo polecam spróbować, jak będziecie w Tajlandii. Normalny kokos to oczywiście normalna rzecz, ale te małe. To się nazywa barbecue coconut. One są tak pyszne, że nie wszędzie je można dostać, ale jak gdzieś zobaczycie, to bardzo, bardzo polecam. For me, please. Odcinek o jedzeniu, ale skoro już tu jestem, to już Wam pokażę. Przyjechałem na Nui Beach, Phuket. Jest to instagramowa plaża, gdzie ludzie przyjeżdżają, żeby zrobić ciekawe foty. Możecie zobaczyć. Macie tam różne koszyki, jakieś, nie wiem co to jest w ogóle. Tam budka telefoniczna, na przykład angielska, coś jeszcze, gdzieś tam wanna jest. Ogólnie ciekawe miejsce, jak ktoś szuka takiego czegoś, gdzie sobie można porobić jakieś takie inne foty niż wszędzie. Za wejście tutaj trzeba zapłacić 100 tajskich batów, bo to jest taka prywatna plaża. Chociaż wiem, że nie do końca chyba, bo raz było tak w tamtym roku chyba, że nagle zamknęli tą plażę. Przez to, że nie całkiem ona była prywatna. Przyjechała tu policja i to zamknęła wszystko, ale jest otwarte dalej. A wiecie, jak to w Tajlandii działa? Się zapłaci, to działa. No i tak sobie tutaj przyszedłem teraz, żeby Wam pokazać, jak stąd widać. Myślę, że jak się jest na Phuket, to warto sobie tutaj przyjechać. No, jest godzina teraz 11. Widzicie, że nie ma za dużo ludzi, także jest raczej spokojnie. Ja nie wiem, po co oni cały czas też wszędzie leżaki rozkładają. To jest taka tragedia. Mogliby zrobić na połowę i połowę piasek i wtedy było jakoś to wyglądało, a tak to kładą te leżaki. No i cóż, no i tam właśnie na górze, co kawałeczek, macie jakiś punkcik, żeby sobie czasnąć fotę. Woda, ładny kolor tutaj ma. A myślę, że warto zapisać sobie tą plażę i odwiedzić.
racji tego, że jestem niedaleko naszej willi, bo właśnie ta plaża, którą wam pokazywałem, stąd jest praktycznie 5 minut drogi. Popatrzcie. Jedna z samego tyłu gotowa. Tutaj już mury stoją, będą okna wstawiać, będą kończyć środek. Tutaj zaraz, jak będzie zrobione, będą ściany robić. Sawadee Cup. Tutaj w ogóle będzie dodatkowo taki pokoik zrobiony też. Ale to idzie dobrze. Jeśli ktoś z was jest zainteresowany kupnem willi w Tajlandii, to zapraszam serdecznie do kontaktu. Tu jest Real Estate Phuket. No, ta willa już jest gotowa do wprowadzenia się i praktycznie można się wprowadzać, ponieważ tutaj już wszystko będzie wysprzątane już niedługo, bo tu będzie wstawiona też brama. Cała droga będzie przejezdna i tylko robią już wykończenia. Znaczy tu jeszcze te ściany dokończą, później że będą tylko wykończenia. Fajnie to idzie wszystko. 4 piękne Coco Villas. Pokażę wam w środku jeszcze jak wygląda. Pokażę wam tak szybko z grubsza. O, tutaj piękny basenik. Miejsce do posiedzenia. Nie wiem, czy jest otwarte, czy nie. O, pozamykane wszystko. Kurczę, nie widać. No trudno. Musicie mi uwierzyć, że w środku jest naprawdę pięknie zrobione wszystko. Jedna willa, w drugiej będzie mieszkał Paweł, w trzeciej jeszcze nasz kolega, czwarta jeszcze do sprzedania. Bardzo fajna lokalizacja. Rawai na samym dole wyspy, niedaleko plaż. W jedną stronę jedzie się właśnie na Nui, Kata Karon, w drugą stronę Naihar Rawai. Warto. Dobra, musiałem tutaj wrócić, bo szybka aktualizacja. Jednak willa jest sprzedana już. Druga jest Pawła. Numer 3 jest jeszcze jednego chłopaka. I została 4. Czyli ta, którą robią. Tam będzie duży basen. Będzie ogródek piwnica, tam będzie pod spodem. Tu będzie pokój, będą 3 sypialnie ogólnie. Duży salon z kuchnią. 4 łazienki z tego co wiem. Tutaj będzie podjazd, zadaszony oczywiście. No, tak to wygląda. Dobra, przyjechałem teraz jeszcze na Malin Plaza, czyli bardzo znany Nine Market, który jest na Patong. Jak ktoś był na Patong, to na pewno tutaj był, a jak ktoś nie był, to warto przyjść. Kaczka, pyszna, bardzo polecam. Ale ja przyszedłem tutaj na przede wszystkim szaszłyki. Tylko nie wiem, czy o tej godzinie one są. Aha, widzę, że chyba ich nie ma o tej godzinie, bo jestem troszkę za wcześnie. Ale polecam wam tutaj przyjechać na szejki. Są bardzo, bardzo dobre. Jedna pani tutaj jest, którą znam chyba od 10 lat. Jak się wejdzie, idźcie w prawo i ta pani ma tutaj swoje stoisko. Naprawdę śmiało mogę polecić. Tutaj właśnie zamówiłem sobie teraz pad see ew z kurczakiem, który wam pokażę i bardzo wam polecam, jak jesteście. I oczywiście kurczaka z chili i z tajską bazylią. Moje ulubione danie w całej Tajlandii. Ale tutaj wam chcę jeszcze pokazać. Popatrzcie, tutaj jest ten porridge, ta ryżowa kaszka, którą wczoraj jadłem na śniadanie. Tylko zamawiajcie z kurczakiem, nie z krewetkami. Chyba że krewetki robią osobno, a nie w środku. Dodatkowo, bardzo wam przede wszystkim polecam zielone curry. Kocham. Petarda. Red curry, spoko, ale zielono dużo lepsze. Chicken masaman, petarda. Później to może gdzieś zamówię. W ogóle chicken masaman i penant curry, przepyszne. Bardzo, bardzo warto zjeść. Krewetki z brokułami, przepyszne. Są tam, to jest papaya salad. Oni ogólnie ją robią bardzo, bardzo ostrą. Także warto powiedzieć, że chcecie nie ostrą, albo troszkę tylko. Bo jaka jest oryginalna, nie zjecie, gwarantuję, chyba że ktoś lubi ostre. Co to jest jeszcze z takich pysznych rzeczy? Kurczak z czosnkiem, przepyszny, kocham. Kurczak słodko-kwaśny albo krewetki słodko-kwaśne, uwielbiam. Chicken cashew nuts, petarda. Petarda, bardzo, bardzo polecam. No oczywiście smażone krewetki w czosnku. Ludzie też lubią tom kha gai, ale ja akurat nie przepadam, ponieważ to jest zupa kokosowa z kurczakiem, z chili i z trawą cytrynową. Ja akurat nie lubię trawy cytrynowej,
Także nie wszystkim może smakować, ja akurat nie lubię, ale jak komuś nie przeszkadza trawa cytrynowa, to warto spróbować. Idę się przejść, w ogóle przygotują mi właśnie teraz moje dwa dania. Możecie zobaczyć, tutaj szejki ogólnie na tym targu są bardzo fajne. Ja osobiście polecam wam tam, bo tą panią bardzo lubię. Ale tutaj też są po 50 tajskich batów szejki. To jest super cena, jak na najbardziej turystyczne miejsce w Tajlandii. No. Macie opcję halal też oczywiście. No, tak wygląda to, co zamówiłem. Kurczak, malutkie kawałki. Jajeczko na górze, ryż, bazylia. Totalna petarda. Też fajnie jest kurczak z ananasem. Fried rice chicken z ananasem, który w ananasie dają. Też bardzo fajna opcja. Z owoców. Patrzcie, jak jesteśmy na targu, od razu wam też powiem z owoców. Mangostan. Przepyszna. Bardzo warto spróbować, jak się jest w Tajlandii. Połączenie mango i marakuja, czyli passion fruit w szejku. Mój numer 1, na pewno. To salaka, czy salasa, nie wiem jak się mówi. Smakuje jak guma turbo za dawnych czasów. To jest takie kwaśne troszkę. To jest liczy to i tam, nie wiem który jest, nie, to jest rambutan. Rambutan, fajnie, warto spróbować. Liczy też, ale fajnie sobie dać do lodówki i zjeść zimne. Smoczy owoc macie albo różowy, albo żółty. Też warto spróbować. Smakuje trochę jak kiwi. Dobra, jak za długo zostaję przy jednym stoisku, to myślę, że zamawiam, a ja po prostu chcę poopowiadać sobie troszkę o tym. Pierożki ostatnio dość popularne się zrobiły. Robią z krewetkami, z warzywami albo z mięsem. Chyba ze względu na to się zrobiły popularne, że dużo Chińczyków i dużo Rosjan jest, no wiadomo, i tu się je pierogi. Także tak jest. Patrzę, co tu jeszcze ciekawego wam mogę pokazać, ale troszkę za szybko tutaj przyjechałem. Wieczorem zdecydowanie dużo więcej się tutaj dzieje. A dla mnie osobiście i tak Obrzeż Malin Plaza najlepszym najlepszym night marketem na Patong jest drugi night market, który jest naprzeciwko Bangla Boxing Stadium. Tak, macie stadion Muay Thai, to naprzeciwko jest targ codziennie z jedzeniem, właśnie night market. Bardzo polecam. I dużo większy wybór. Chociaż może tutaj wieczorem też jest większy, dawno tu nie byłem, ale bardziej wolę tamto. Pan tu już przygotowuje dla mnie mój pad krat pao. Widzicie, jest tam chili, jest fasolka, jest bazylia tajska, kurczaczek. Do tego jest sos rybny, sos sojowy, pieprz, sól. No kocham to, to jest mój totalny numer 1 wśród wszystkich dań w Tajlandii. A teraz pan zaczął dla mnie szykować pad see ew. Mamy jajeczko, kurczak, makaron, do tego warzywka. Pad see ew kiedyś nie lubiłem, bo ten makaron smakował dla mnie trochę jak takie gluty. I dalej się nic nie zmieniło, dalej to są gluty, ale teraz już mnie zaczęło to smakować. Kiedyś to była ulubiona potrawa Lali, ale teraz ją przekierowałem na dobrą drogę i ulubionym daniem jest, tak jak moim, pad krat pao. No i tak, mam gotowe. Pad see ew. Mówię panu, niech mi pan zrobi takie małe porcje tylko, bo jestem sam. Żeby nie marnować jedzenia, bo to nie zjem wszystkiego. To będę chciał na wynos wziąć, także już wiem, bo zrobił mi ogromne porcje. Pad see ew, czyli gluty, przepyszne gluty i pad krat pao, mój numer 1 w Tajlandii. Jak jesteście tutaj, to powinniście spróbować i jednego, i drugiego. I jeszcze do tego green curry z kurczakiem, tylko też powiedzieć, że chcecie troszeczkę ostro, bo green curry jest najostrzejszym curry w całej Tajlandii. Dlatego się mówi, że chcecie troszkę ostre. Masaman curry, Penang curry, wiadomo jak jesteście, no to pad thai, chociaż pad thai nie wiem w ogóle, nie licząc tego co w filmie był. Fried rice'a, czyli taki smażony ryż z kurczakiem albo z krewetkami, no to taki totalny tutaj, taki podstawa tego wszystkiego. Ojeju,
To się pan postarał. Petarda. Patsiu. 10 na 10 zrobił mi pan. Gratuluję. Teraz spróbujemy Pad Krat Pao. Ojej, też dobre. Ja nie byłem głodny w ogóle. Mega pyszna. Polecam. Polecam tego pana. Jak wejdziecie do Manin Plaza, możecie zobaczyć, jak się kończy. A skręcacie od razu i tutaj ten pan jest na samym początku. Ostatni trening obozu Nagmuay Camp 17. Mamy jeszcze jeden obóz w tym roku, jeśli ktoś jest zainteresowany. 29 marca do 12 kwietnia. Mamy jeszcze parę miejsc, także zapraszamy serdecznie na stronę www.nagmuaycamp.com i odezwijcie się na Instagramie. Zajebisty klimat, na pewno warto przyjechać. Dodatkowo po tym obozie jest Songkran, czyli tajski Nowy Rok. Warto zostać sobie 2 dni dłużej i przeżyć to, co tu będzie działo. Jak tam? Piękne. Forma, jak na taki czas nietrenowania. Super. Jak dobrze pójdzie, a myślę, że pójdzie, to pod koniec marca zrobię sobie walkę gdzieś tu w tajskim. Taki jest plan. No i koniec obozu. Jak było? Wesołe miasteczko. Wesołe. A jak? Ja mam łzy szczęścia i wzruszenia, kurde. Szkoda, że ty nie pójdziesz, następnym razem na cały musisz być. Cały, koniecznie. Dokładnie, no. Daj tylko datę. Send me location. Najlepiej. Świetny obóz, naprawdę bardzo, bardzo udany. Rozciąganko i koniec. No i tutaj do takiego hotelu sobie przyjechaliśmy akurat zjeść teraz. Chcę zobaczyć, jak pięknie wygląda. Dobra, moi drodzy, na zakończenie pokażę wam 5 dań, których naprawdę bardzo warto spróbować, jak się z Tajlandii, a nawet trzeba ich spróbować. Po pierwsze, Pad Krat Pao, pokazywałem wam już, ale tutaj jest tak piękne, tak ładnie jest zrobione, że musiałem wam pokazać i spróbować oczywiście. To jest fajnie, kurczaczek, takie małe kawałki zrobione. Tajska bazylia, chili, to jest moje ulubione danie. Najlepsze ever po prostu. To tutaj jest też mega pyszne. Trafia do mnie. Coś, co było moim ulubionym daniem, dopóki nie stało się nim Pad Krat Pao, czyli zielone curry, które jest najostrzejszym curry w całej Tajlandii, pamiętajcie. Bardzo trzeba uważać na to, żeby pamiętać o tym, że wam nie zrobili ostrego. Chyba, że ktoś lubi. Są ludzie, którzy lubią bardzo ostre. Ja zawsze mówię, że chcę troszkę ostre, bo ono nie może być całkiem nieostre. Wtedy traci smak. Troszkę ostre musi być. Macie w środku, tak, to są bakłażany małe. Mały bakłażan, kurczak, chili, groszek, bazylia. Dobra, spróbuję. A teraz wam powiem, czy jest dobre. Ja ogólnie kocham, naprawdę. Petarda. To zielone curry, to jest pasta zielona curry, zmieszana z mlekiem kokosowym. I to po prostu robi tak pyszny smak, a to jest naprawdę 10 na 10. Bardzo dobrze przygotowali. Idziemy dalej. Penang curry. Tutaj jest trochę dziwnie przygotowany, przeważnie jest trochę inaczej. Tu jest bardzo tłusty, już widzę. Bardzo dużo tłuszczu w tym jest. Jest chili. Będzie pikantny. Będzie bardzo pikantny, to już widać, że będzie bardzo pikantny i bardzo tłusty. Jest pikantny. O, jest bardzo pikantny. Bardzo pikantny.
ale smaczny. Tajska kuchnia jest ostra. Tajowie jedzą bardzo ostre jedzenie, bo lubią. Także musicie się przyzwyczaić, że tak będzie. Przyjedziecie tutaj, jak nie będziecie zamawiać typowo potraw, które są dla turystów, to będzie wszystko bardzo ostre. Okej, kolejna propozycja. For me. Czekajcie, akurat pan mi przyniósł. O, for me. Mango dostałem. Shake'a. Thank you, ale to nie wiem, czy to jest z mlekiem? Albo z jakimś jogurtem? No. Ale pyszny dalej. Dobra, mniejsza z tym. Moi drodzy, kolejna propozycja dla Was. Massaman curry. Massaman curry uwielbiam. Massaman curry to jest ogólnie curry z zup, to macie zupkę z orzechami, a zamówiliśmy 2. We order 2. Z ziemniakami, z kurczakiem, z prażonym czosnkiem. Tutaj zrobię akurat bardzo tłuste, ale bardzo to lubię. Zaraz spróbujemy, czy nie jest też za ostre. Nie jest w ogóle ostre. To czasem też robię właśnie w ostrej wersji. Tutaj jest akurat bardzo normalne. Też Wam polecam tego spróbować. Ale jeśli będziecie mieli wybrać między jakimkolwiek curry, czy żółtym, zielonym, czy czerwonym, czy tym, zielone to jest number one. Najlepszy ze wszystkich, totalnie. Ok, i teraz ostatnia propozycja, którą naprawdę musicie spróbować, będąc w Tajlandii, czyli chicken cashew nuts. Wygląda to tak. Jest to kurczak w specjalnej takiej panierce zrobiony. Pyszne. W sosie słodkim, z papryką, no z różnymi warzywami i z orzechami nerkowca. Bardzo, bardzo dobre i bardzo warto tego spróbować. Dziękuję bardzo, że oglądaliście ten odcinek. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, polecam zasubskrybować i do następnego.